Zapraszam Was wszystkich na film. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie potrafili ustawić spawarkę i kłaść takie eleganckie, ładne spoiny. W poprzednim odcinku poznaliście Migomat bardziej tak od strony technicznej. Dziś chciałbym Wam pokazać, jak tą maszynę prawidłowo do spawania ustawić. Dobra, zanim przejdziemy konkretnie do ustawień samych parametrów spawarki, powinniście zdawać sobie sprawę z tego, że spawarka Migomat może spawać różnymi typami łuków spawalniczych. Mianowicie wyróżniamy 4 takie typy. Łuk krótki, czyli zwarciowy, łuk mieszany, globularny, łuk natryskowy i 4 pulsacyjny. Na naszym kanale głównie będziemy zajmować się łukiem zwarciowym, dlatego że większość osób tym właśnie łukiem spawa, czy ludzie, którzy się zaczynają uczyć, osoby, które kupują swoją pierwszą spawarkę, no nie jest jednak to jakiś sprzęt za kilka ładnych tysięcy złotych, tylko jakiś podstawowy Migomat, który spawa gdzieś do prądów 180 A. Łuk zwarciowy, łuk krótki ma wszechstronne zastosowanie, czyli pospawamy tym łukiem i cienkie elementy i grube blachy. Oczywiście wtopienie nie jest takie jak w innych łukach, czy to natryskowym, czy pulsacyjnym, jest o wiele mniejsze, ale przy odpowiednim przygotowaniu materiału nie stanowi to problemu, żeby pospawać blachę grubości 10 mm, czy nawet 20, jeżeli odpowiednio materiał nasz zukosujemy, podgrzejemy, także z tym nie ma najmniejszego problemu. Co jeżeli chodzi o pozycje przymusowe? Idealny łuk do spawania w tych pozycjach, ponieważ mamy pełną kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym, czy to w pozycji z dołu do góry, czy to gdzieś w okapowych. Po prostu każdy nasz ruch się odznacza, widać go, mamy tą pełną kontrolę nad tym jeziorkiem spawalniczym. Lico może nie wygląda tak ładnie jak przy łuku natryskowym czy pulsacyjnym, ale przy odpowiednim kręceniu uchwytem czy po prostu umiejętnym ustawieniu prądu naprawdę nie ma się czego wstydzić. Zobaczycie w praktyce, jak to wygląda. Może jakieś informacje mi się w międzyczasie przypomną podczas pokazywania Wam, jak wyglądają poszczególne próbki, także bierzmy się do roboty. Spójrzcie na to ujęcie łuku. Możecie tutaj zaobserwować, co dzieje się podczas spawania, gdy mamy zbyt mały posuw drutu. Łuk jarzy nam się niestabilnie. Słychać strzelanie i styczenie na przemian podczas nierównomiernego dodawania drutu na nierozgrzany materiał. Brak wtopienia i nieregularny rozprysk. Częsty problem początkujących, którzy nie mają wiedzy, jak spawarkę poprawnie ustawić. Aby zlikwidować wszystkie widoczne tu błędy, należy zwiększyć posuw drutu lub zmniejszyć napięcie łuku. Tutaj widzimy zupełnie odmienną sytuację. Zbyt duży posuw drutu. Słyszymy i widzimy niestabilny, głośny łuk. Czujemy podczas spawania wyraźne odpychanie uchwytu spawalniczego ku górze. Nasza spoina jest nienaturalnie wysoka, jest pełna nawisów, zastygniętego, niewtopionego materiału. Drut, przez to, że jest wpychany bez pardonu w naszą spoinę, może powodować pęcherze gazowe w naszym złączu spawanym. Aby zlikwidować widoczne tu błędy, należy zmniejszyć posuw drutu albo zwiększyć napięcie łuku. W obu tych przypadkach nie da się poprawnie prowadzić procesu spawania. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda poprawny proces spawania. Tutaj spawam łukiem zwarciowym, spawany materiał blacha stalowa 3 mm gruba w pozycji nabocznej w pachwinie. Parametry spawania to napięcie łuku 19 V, posuw drutu 7 metrów na minutę. Spawamy drutem pełnym o przekroju 0,8 mm. Układanie spoiny przebiega miękko. Popatrzcie na to, jak ładnie i smukło przesuwa się ten materiał. Jak idealnie utrzymywany jest punkt spawalniczy. Bardzo stabilny łuk. Może jest troszkę odprysków, ale indukcja jest wyłączona po to, żeby Wam właśnie pokazać, jak tą spawarkę ustawić bez tej opcji indukcyjności. Jeziorko jest bardzo spokojne w porównaniu z tym, co widzieliśmy wcześniej. Transfer ciekłego metalu jest stabilny, miły dźwięk, który po prostu przypomina skwierczenie czy mruczenie. Coś w tym stylu. Jednostajny, stonowany, również świadczy o dobrym ustawieniu parametrów spawania. Pamiętajcie o tym, bo nie każdy może mieć tabelkę,
a ustawienie na słuch i na wzrok też się liczy. Przeważnie większość spawarek typu Migomat posiada taką tabelkę z przykładowymi parametrami zalecanymi przez producenta. Najczęściej ta tabelka znajduje się w wewnętrznej stronie klapy naszego Migomatu. Najczęściej jest to naklejka, chociaż w droższych modelach zdarza się, że ta tabelka jest wytłoczona, czy też w jakiś inny trwały sposób wykonana. Te tabelki, tak jak WPS-y, nie są idealne, ale pomagają ustawić nam spawarkę. Dzięki tym przykładowym parametrom możemy skrócić czas ustawienia naszej spawarki do minimum. Ta tabelka jest orientacyjna. Chciałbym, żebyście używali jej głównie jako odniesienie, jako punkt początkowy ustawienia naszego Migomatu. Oczywiście może się zdarzyć tak, że przypasują nam te parametry, ale to już jest różnie. To wszystko zależy od danego urządzenia, od spawacza, który spawa. No dobra, teraz Wam pokażę, jak odczytywać dane z tej tabelki. Pierwsze co, to mamy biegunowość naszego spawania, czyli w tym przypadku biegunowość jest dodatnia, czyli plus na uchwycie spawalniczym, minus na masę. Poniżej mamy podkreślone, że spawamy drutem pełnym, w tym przypadku w mieszance argonu z dwutlenkiem węgla, drutem grubości 0,8 mm, a po lewej stronie mamy grubości blach. Załóżmy, że będziemy spawać blachę grubości 3 mm. Znajdujemy w naszej tabelce średnicę naszego drutu i mamy podane parametry. Producent nam zaleca ustawić spawarkę do spawania blachy grubości 3 mm, 18 V i 6,7 pasów drutu. Poniżej mamy podkreślone, że 18 V to mniej więcej 125 A. I tak jak mówiłem, to jest tylko orientacyjne. Pamiętajcie, że ustawienia Migomatu zależne są od dwóch parametrów, czyli od posuwu drutu i od napięcia łuku. Jeżeli zmienimy któryś z tych, to po prostu te natężenie prądu nam się zmieni. Teraz będę chciał pokazać Wam kilka typowych ustawień Migomatu. Zacznę oczywiście od naszej tabelki, od ustawień producenta. Tutaj mamy 18 V napięcia łuku i 6,7 pasów drutu. Spójrzcie, jak wygląda tutaj charakterystyka łuku. Jeziorko jest spokojne, łuk jest ładny, stabilny. Słychać ten miły dźwięk spawarki. Teraz mamy kolejne ustawienia producenta, 19 V napięcie łuku, 8,3 metra na minutę pasów drutu. Z mojego punktu widzenia zmniejszyłbym może pasów drutu na 7,0, może na 7,3. Tutaj może tego tak nie widać, ale gdy spawałem, to to jeziorko zaczynało trochę mi się burzyć. Widać było, że nie jest do końca spokojne, tak jak na poprzednim przykładzie. Tutaj mamy moje ustawienia. W tym momencie jest ustawione 20 V napięcie łuku, więc widzicie dużo więcej niż zaleca producent do blachy grubości 4 mm. Pasów drutu mamy ustawiony na 8 metrów na minutę. Ładny, skupiony łuk. Widać jeziorko znacznie węższe niż w innych przykładach, co wpływa na ograniczenie naprężeń spawalniczych. Śladowa ilość odprysków przy wyłączonej indukcyjności. No i oczywiście dźwięk. Spójrzcie na jeziorko, jak płynnie przechodzi. Nie jest wzburzone, idzie jak po maśle. Ładne lico, wąskie. Tutaj jest prezentacja wszystkich parametrów, które użyłem w dzisiejszym odcinku. Sami ocencie, jak to wygląda, które parametry byście wybrali, która spojina Wam pasuje, pamiętając o tym wszystkim, co mówiłem wcześniej. Dobra, teraz Was zapraszam do obejrzenia moim zdaniem najlepszych parametrów w praktyce przy pozycji pachwinowej. Nie już na próbce z blachy, ale w prawdziwej pozycji, która może nas spotkać w pracy. Spójrzcie, tutaj spawam blachę w pachwinie 4 mm. Zobaczcie, jak na tych ustawieniach 12 V napięcia łuku i 8 pasów drutu ta spojina nam się układa. Praktycznie idzie smukło jak po maśle. Widać, jak ten materiał nam się zagłębia w naszą blachę. Tak to powinno wyglądać. Bardzo mało odprysków. Po prostu idealnie. A tutaj możecie zobaczyć to, co wcześniej mówiłem przy łuku zwarciowym. Każdy nasz ruch jest odznaczony, każdy ruch widać, praktycznie łuska w łuskę, ta spojina jest ułożona bez żadnych podtopień, bez żadnych podcięć, tak jak należy. Od tylnej strony nie ma żadnych przepaleń, widać delikatnie cień termiczny. Moim zdaniem mógłbym to wtopienie oszacować gdzieś na 30-40%, ponieważ on nie jest jeszcze aż tak wyraźny, ale jak najbardziej ta próbka jest poprawna.
Dobra, kończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że przekazałem Wam wiedzę tą, którą chciałem przekazać, że potraficie ustawić swoją spawarkę tak jak należy. Pamiętajcie, tabelka to nie jest coś, co jest najważniejsze. Można spawarkę ustawić na czuja, na wzrok, na słuch. Także ćwiczcie, piszcie w komentarzach jak Wam idzie, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!